Pokażę Wam dzisiaj prosty sposób na pierś z indyka, która najpierw będzie w solance, dzięki czemu będzie soczysta i doprawiona w środku, później szybko upieczona w bardzo prosty sposób, do tego pieczarkowy sosik i mamy idealną pieczeń na obiad. Możecie też pół zostawić na kanapki. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od zrobienia solanki do naszego mięsa. Na litr wody 1 łyżka soli, zwykłej kuchennej. Jeśli potrzebujecie więcej wody, zalewy, to dorabiacie dokładnie w ten sam sposób. Litr wody, łyżka soli. Potrzebujemy jeszcze 3-4 liście laurowe, 3 ziela angielskie i wkładamy nasze mięso. Musi być całkowicie zanurzone. U mnie jest jeszcze trochę za mało zalewy, więc dodam sobie pół litra wody i pół łyżki soli. Już powinno wtedy wystarczyć. Mięso nakrywam folią spożywczą i wstawiam do lodówki na minimum 12 godzin. Ja zazwyczaj robię je wieczorem, a na drugi dzień po południu piekę. Mięso wyjmuję z lodówki około 1-2 godziny przed pieczeniem, żeby nabrało temperatury pokojowej, żeby nie było już prosto z lodówki. Wyjmuję z zalewy i odsączam na ręczniku papierowym. Mięso przed pieczeniem przyprawiamy dowolną mieszanką przypraw. U mnie jest to papryka słodka mielona, granulowany suszony czosnek i odrobina jeszcze po wierzchu soli. Mięso wstawiam do naczynia żeliwnego lub żaroodpornego. Troszeczkę dałam oliwy na spód. Przykrywam i piekę pod przykryciem w temperaturze 180 stopni, godzinę i 15 minut. W międzyczasie przygotuję sobie pieczarki, potnę je na plasterki, możecie pokroić w kostkę, tutaj dowolnie. Mam ich pół kilograma. Na patelnię głęboką lub rondel daję odrobinę masła klarowanego i jak się rozpuści, wrzucam moje pieczarki i przesmażam na złoty kolor. Na jak największym ogniu, żeby nie puszczały za dużo wody, a przysmażały się szybciej. Na początku jest ich bardzo dużo, ale za chwilę zmniejszą swoją objętość. Jak pieczarki nam się ładnie zarumienią i odparuje z nich cała woda, to dodajemy czosnek. 1-2 ząbki czosnku do smaku. I przesmażamy chwilę z czosnkiem. Następnie dolewam około 300 ml śmietanki kremówki, nawet czasem trochę więcej. I dodaję również szklankę bulionu lub rosołu. I zagotowuję mój sos. Możecie go teraz doprawić jeszcze solą i pieprzem. Dodaję również suszone, mielone grzyby. Na smak. Oczywiście, jeśli nie macie, możecie pominąć. Ja mam dużo w tym roku suszonych grzybów i często dodaję. Na koniec zagęszczam sos 1 łyżką mąki pszennej wymieszanej z odrobiną zwykłej zimnej wody. Mieszam, żeby nie było grudek i dolewam do sosu. Nie wszystko naraz, po trochę i patrzę, czy już zgęstniało. Sos gęstnieje dopiero po chwili, jak się już zagotuje. Więc nie dawajcie od razu całości.
I sos mamy gotowy. Możemy wyłączyć. Mięso w międzyczasie również skończyło się piec. Wyjmujemy. Przed krojeniem daję mu odpocząć około 10 minut, żeby soki w nim równomiernie się rozłożyły. Nie kroję od razu. To, co tam zostało nam z pieczenia mięsa, sosik, dolewam jeszcze do naszego pieczarkowego sosu, bo to jest dużo smaku. I możemy kroić. Idealny indyk na obiad. Bardzo soczysty, delikatny i lekki. Sos do niego możecie zrobić w zasadzie każdy. Pieczeniowy lub serowy, szpinakowy. Wszystko się sprawdzi. Możecie za każdym razem zrobić go trochę inaczej. Ja jednak lubię z pieczarkowym i często robię. Na półmisek ląduje sos pieczarkowy najpierw na spód. I układamy plastry mięsa. Na wierzch jeszcze odrobina sosu pieczarkowego. Taką pieczeń możecie pokroić od razu i podać właśnie ładnie na półmisku lub pokroić tylko tyle plastrów, ile Wam potrzeba, a resztę zostawić sobie na drugi dzień na kanapki i kroić ją cieniutko, bo jak stężeje w lodówce, naprawdę cieniutko się super pokroi i będzie idealną wędliną na kanapki. Więc nie przejmujcie się, że to jest duży kawał mięsa. Albo będziecie mieli na 2 obiady, albo obiad i coś na kanapki pysznego. Polecam.